Jakie są echa w Rosji na temat nowych sankcji europejskich? Zaglądamy dzisiaj, co pisze rosyjska agencja informacyjna TASS. W najnowszym rozdziale geopolitycznej układanki Unia Europejska zatwierdziła 17. pakiet sankcji wobec Rosji. Obejmuje on ograniczenia wobec 75 osób fizycznych i prawnych oraz niemal 200 jednostek z tzw. floty cienia. Jednak, jak twierdzi rosyjski MSZ, skutki tych sankcji są raczej symboliczne. Co więcej, Stany Zjednoczone nie popierają dalszego zaostrzania kursu. Ich priorytety, jak podkreślają rosyjscy komentatorzy, przesunęły się gdzie indziej. Władysław Maslenikow z rosyjskiego MSZ zarzuca Europie, że nie potrafi przyznać się do porażki polityki sankcyjnej, która jego zdaniem bardziej zaszkodziła europejskiej gospodarce niż samej Rosji. Mimo sprzeciwu Węgier i Słowacji, w Brukseli utrzymuje się kurs na utrzymywanie nacisku. Tymczasem pojawił się nowy wątek – rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją. Prezydent Zełenski zasugerował 3 możliwe miejsca takich negocjacji – Watykan, Turcję lub Szwajcarię. Ale jednocześnie stanowczo odrzucił kluczowe warunki rosyjskie, takie jak uznanie terytoriów przyłączonych do Federacji Rosyjskiej. Zdaniem rosyjskich analityków to celowa strategia Kijowa, mająca na celu obarczenie Rosji winą za fiasko rozmów oraz przyciągnięcie poparcia Donalda Trumpa. A skoro mowa o Trumpie, według rosyjskiej gazety, były prezydent grozi Rosji tzw. sankcjami nuklearnymi, czyli 500% cłami na towary z krajów kupujących rosyjską energię. Brzmi poważnie, ale zdaniem ekspertów to raczej teoretyczna groźba niż realny scenariusz. Tego typu sankcje mogłyby bowiem uderzyć nie tylko w Moskwę, ale i w samych importerów, takich jak Indie czy Chiny. A ci, jak mówią analitycy, po prostu obchodziliby je bocznymi kanałami. Na koniec Bliski Wschód. Unia Europejska zapowiedziała częściowe zniesienie sankcji wobec Syrii. Ma to być zachęta do reform politycznych i sygnał w stronę Damaszku. Ale eksperci są zgodni. Bez realnych zmian i gwarancji bezpieczeństwa zachodnie firmy nie zaryzykują inwestycji. Zniesienie sankcji może zwiększyć aktywność gospodarczą, ale nie odbuduje kraju, który od lat tonie w ruinie. Rosja śmieje się z nowych sankcji jednocześnie. Gazprom Neftemoc, jedna z największych rosyjskich spółek naftowych, odnotowała w pierwszym kwartale tego roku aż 42% spadek zysku netto, według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, czyli MSSF. Przekłada się to na wynik 1 miliarda 150 milionów dolarów. To znaczący cios dla firmy, która jeszcze niedawno notowała rekordowe dochody, a jej zyski liczono w miliardach jak z automatu. Co się więc stało? Po pierwsze, niższe ceny ropy. Globalny rynek surowców od kilku miesięcy przechodzi korektę. Ceny baryłki nie wróciły do poziomów z okresu największych napięć geopolitycznych, a dodatkowo rosyjska ropa Urals wciąż sprzedawana jest z dużym dyskontem. To oznacza, że nawet jeśli sprzedajesz dużo, zarabiasz znacznie mniej. Po drugie, sankcje i ograniczony dostęp do rynków. Zachodnie ograniczenia wciąż mocno ciążą rosyjskim eksporterom. Ograniczony dostęp do technologii, utrudnienia w finansowaniu projektów oraz konieczność stosowania okrężnych tras eksportowych. Wszystko to zwiększa koszty operacyjne. I choć Moskwa znalazła klientów w Azji, głównie w Chinach i Indiach, to warunki tych kontraktów nie są już tak korzystne jak kiedyś z Europą. Po trzecie, logistyka i dostosowania strukturalne. Gazprom Neft, podobnie jak inne firmy rosyjskie, przestawia się z dostaw rurociągowych na morskie i tankowce. To kosztuje, zarówno w ujęciu logistycznym, jak i administracyjnym. Do tego dochodzą też koszty utrzymania tzw. floty cienia, czyli tankowców działających poza systemem sankcji, które wymagają specjalnych procedur i często płacą wyższe stawki ubezpieczeniowe. W efekcie, mimo że ta sprzedaż nie załamała się całkowicie, zysk netto Gazprom Neft znacząco się skurczył. Mimo to firma stara się zachować optymizm. Zarząd zapewnia, że projekty wydobywcze trwają, a popyt na rosyjskie surowce w Azji pozostaje stabilny. Sygnały płynące z rynku są jednak mieszane, zwłaszcza że inne rosyjskie koncerny również notują słabsze wyniki. Czy to początek dłuższego trendu, czy tylko chwilowe tąpnięcie? Trudno przewidzieć. Wiele zależy od cen ropy, polityki OPEC+ oraz przyszłości sankcji. Na razie jedno jest pewne. Rosyjskie spółki energetyczne nie mają już tak komfortowej pozycji jak jeszcze kilka lat temu. A Gazprom Neft, mimo że nadal potężny, musi nauczyć się zarabiać mniej, wydając więcej.
Na zakończenie tego przeglądu rosyjski TASS przytacza wypowiedź Marco Rubio. W trakcie przesłuchania w Komisji Spraw Zagranicznych Izby reprezentantów 21 maja bieżącego roku sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone nie są w stanie rozwiązać każdego globalnego problemu i powinny skoncentrować się na realizacji własnych interesów narodowych. Zaznaczył, że mimo to USA pozostaną największym darczyńcą pomocy zagranicznej, przekazując więcej środków niż cała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z Niemcami jako kolejnym największym donatorem. Rubio skrytykował również działania amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, stwierdzając, że jej programy często nie tylko różnią się, ale wręcz stoją w sprzeczności z celami ambasad USA, co w wielu przypadkach podważa ich misję. Podczas przesłuchania Rubio odniósł się również do obecnej sytuacji na Ukrainie, podkreślając, że konflikt ten nie ma rozwiązania militarnego i konieczne są działania dyplomatyczne. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone są gotowe wspierać proces pokojowy, jednak nie mogą same rozwiązać wszystkich globalnych problemów. Wypowiedź Marco Rubio z pewnością nawiązuje do gróźb Trumpa, że ma dosyć i przestanie się interesować konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Oczywiście podtekst jest taki, że wtedy tylko Rosja będzie decydowała o tym, w jaki sposób i kiedy zakończyć konflikt.